W dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń podsumowujemy najciekawsze wydarzenia z ostatniego tygodnia w świecie NFT GameFi. Wspomnimy o dołączeniu ABLDN PLC do Rady Prezesów projektu Hedera oraz poruszymy wątek świata Metaverse otwartego we współpracy z Kunem Aguero. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli uznacie materiał za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Na wstępie chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Dyrektor generalny Loopring Steve Juo przygotował artykuł przedstawiający podejście zarządzanego przez siebie projektu do podwójnej inwestycji w Loopring L2. Jeden z najpopularniejszych produktów na scentralizowanych giełdach kryptowalutowych jest teraz dostępny na Loopring L2, bez konieczności rezygnacji z opieki nad swoimi środkami. Astar informuje o tworzeniu kanału we współpracy z Interlay. Otworzone kanały umożliwiają przenoszenie tokenów INT oraz InterBTC do sieci Astar. InterBTC jest zabezpieczony zdecentralizowanym i zarządzanym przez społeczność protokołem, który umożliwia korzystanie z Bitcoina w protokołach Astar DeFi. BitShop zbliża się do sieci Polygon. BitShop jest pierwszym rynkiem gamified NFT, który pragnie sprywatyzować wartości w blockchainie. Crypto.com ogłasza start wyprzedaży 10/10. Łatwo się domyślić, że wyprzedaż rozpocznie się 10 października. Crypto.com informuje o możliwości uzyskania nawet 30% zniżki u popularnych sprzedawców. W tej promocji weźmie udział Aston Martin, Astopayable.x, Shopping.io, Elipal, Alternative Airlines i wiele innych. XZ stwierdza, że zaradni partnerzy odgrywają kluczową rolę podczas tworzenia i planowania wydarzenia. Dodatkowo XZ informuje, że giełda Huobi staje się partnerem strategicznym tego wydarzenia. Cotygodniowa aktualizacja NFT GameFi od Crypto.com. Firma NFT Yuga Labs ogłasza utworzenie Rady Społeczności Bored Ape i Mutant Ape Yacht Club. Rada będzie mogła co miesiąc nominować 3 projekty, a społeczność Bored Ape i Mutant Ape Yacht Club w formie głosowania będzie mogła wybierać projekty, które otrzymają grant. Premier Japonii Fumio Kishida powiedział, że planowane są inwestycje dotyczące transformacji cyfrowej. Kishida powiedział, że Japonia dążyła do adopcji usług Web3, które wykorzystują Metaverse oraz NFT. Horizon Startup Web3, odpowiedzialny za grę NFT Skywaver, zebrał $40 milionów w rundzie finansowania Series A, wspierany przez głównych wydawców gier Ubisoft i Take-Two Interactive. Skywaver to cyfrowa gra karciana, która będzie miała formę tokenów NFT na sieci Ethereum. Hashpot jest niezwykle zadowolony z faktu, że obsługiwane przez nich tokeny znajdują nowe możliwości. Hashpot zachęca do sprawdzenia puli płynności HeliSwap, aby użytkownicy mogli przekonać się, w jaki sposób działają mosty wykorzystujące tokeny HTS. La Liga, czyli jedna z najbardziej atrakcyjnych lig piłkarskich, nawiązuje współpracę z Flow. Do tweeta został dodany link umożliwiający dołączenie do zamkniętej bety platformy La Liga Golazos. Stworzona platforma będzie domem i miejscem obcowania z oficjalnymi cyfrowymi kolekcjami drużyn i graczy występujących w lidze hiszpańskiej. Fani uzyskają zupełnie nowy sposób na angażowanie się i łączenie ze swoimi ulubionymi drużynami, graczami z La Liga, poprzez zbieranie unikalnych cyfrowych kolekcji wideo. Cardano informuje, że Ether Studio oraz Alexander Brunner uruchomili nową pierwszą hybrydową kolekcję NFT. Zespół Cardano był bardzo zadowolony z możliwości wsparcia tak ekscytującego projektu. Glow Wallet, czyli pierwszy w pełni natywny portfel Solana, jest już dostępny w aplikacji na system Android. Glow Wallet został stworzony na natywnym kodzie od podstaw. Takie rozwiązanie umożliwiło przyspieszenie działania tego portfela oraz zwiększyło jego bezpieczeństwo. Polygon zostało złotym sponsorem wydarzenia Moralis and Google 2022 Defining DeFi i Hackathon. Unstoppable.x dokonało integracji sieci Phantom. Użytkownicy już teraz mogą rezerwować wybrane nazwy domen, które będą służyły jako ich adresy uniwersalne w Web3. Wspomniana integracja umożliwi prostsze płatności kryptograficzne oraz jednokrotne logowanie do sieci Web3. CMA Group, czyli wiodący na świecie rynek instrumentów pochodnych, wprowadza Filecoin do swoich indeksów cenowych. Według The Wall Street Journal takie działanie ma stworzyć podstawy do rozszerzenia pakietu kontraktów terminowych CMA poza Bitcoina i Ethereum. Zlecenia Trailing Stop są już dostępne na rynku spot Nexo Pro. Rodzaj zlecenia pozwala inwestorowi określić limit maksymalnej możliwej straty bez określenia limitu maksymalnego potencjalnego zysku. Jeśli jesteście zainteresowani tematyką związaną z budowaniem strategii wyjścia z danych inwestycji, sprawdźcie artykuł załączony do tweeta. ABLDN PLC dołącza do Rady Prezesów projektu Hedera.
ABLDN plc jest globalną firmą inwestycyjną z siedzibą w Wielkiej Brytanii. ABLDN plc dołączyło do Rady Hedera w celu przekształcenia istniejących nieefektywności strukturalnych w branży zarządzania funduszami za pomocą DLT. Wspomniana firma analizuje obecnie perspektywy tokenizacji funduszy inwestycyjnych. Argentyński piłkarz Kun Agüero nawiązuje współpracę z Sandbox. Projekt Sandbox jest niezwykle zadowolony z możliwości powitania tego piłkarza w swoim ekosystemie. Kun Agüero będzie twarzą metaversu nazywanego Kuniverse. W Kuniverse odbędą się mecze piłkarskie, tańce oraz nie zabraknie również wielu innych niespodzianek. Humble DeFi ogłasza partnerstwo z True.io. Projekt Humble DeFi zostanie domem dla początkowej puli płynności True.io zaraz po zakończeniu IDO tego projektu. Po długo oczekiwanym okresie rozwoju, Bepro Network z przyjemnością może ogłosić wydanie protokołu V2 Bepro Network. Sieć nagród została zaktualizowana o nowe funkcje, poprawki i ulepszenia. Cosmos Station zostało już zintegrowane z aplikacją Helix. Helix jest wiodącą giełdą kryptowalutową na Injective. Odblokuj pełny potencjał Helix używając Cosmos Station Wallet. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał był dla Was interesujący, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!